Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Ale nie chciałbym wchodzić w taką personalne zagadnienie, tylko skoncentrować się jednak, co ten kryzys mówi o państwie polskim i o systemie dowodzenia siłami zbrojnymi RP. Źle mówi. Widać, że kwestia jest nieprzetestowana, procedury są niesprawdzone. Nie wierzę w to, że system meldunkowy w państwie polskim nie działał, w Wojsku Polskim, bo jeżeli cokolwiek działa w naszym kochanym Wojsku Polskim, dupokryjki, tak, jestem przekonany, że jeżeli chodzi o tam kolejne stopnie, to szło to. Myślę, że to będzie kwestia interpretacji, co oznaczają te słowa, bo można się wykpić z tych słów bardzo łatwo. Otóż, nawet jeżeli to mówi, bardzo źle świadczy to o ministrze obrony narodowej, dlatego że nieważne, jakie były przyczyny, to nie może być takiej sytuacji, że on tego meldunku nie dostaje i nikt tu nie powinien być kozłem ofiarnym, najwyżej on. Dlatego, że to on odpowiada za to, jak działa. To tak jakby pan był prezesem firmy, skarżył się, że mu księgowy nie powiedział 3 miesiące temu, że nie ma pieniędzy. Tak? Szef sztabu generał Andrzejczak mówił w Brukseli, że poinformował przełożonym jest minister obrony narodowej. To raz. Dwa, wydaje mi się, że zaszła tu dużo bardziej interesujące na przyszłość jest to, że mamy do czynienia z wojną na wschodzie. Rosjanie strzelają rakietami, są różne wejścia na przestrzeń powietrzną RP. I wyraźnie widać, że system polityczno-decyzyjny zawieszony w Konstytucji RP, która nieprecyzyjnie mówi, kto za co odpowiada w trójkącie między prezydentem, ministrem obrony narodowej, szefem sztabu generalnego i jeszcze jest dowódca operacyjny, dowódca generalny sił zbrojnych i tak dalej. System dowodzenia jest niejasny. Chodzi o to, że powinny być robione crash testy, jak jest ten obieg informacji w sytuacji właśnie takiej. Rosjanie nam zrobili crash test. Natomiast wyraźnie widać, że to nie działa. Powinny być gry wojenne, gry symulacyjne tego typu, żeby rozumieć te procedury i zasady, bo politycy muszą podejmować decyzje w takiej sytuacji. Są we współczesnej wojnie, współczesnej sytuacji kryzysowej są kluczowym elementem, w przeciwieństwie, nie wiem, do I wojny światowej, bo dzieją się rzeczy bardzo szybko, rakiety latają bardzo szybko. Tu myślę, że zadecydowała następująca rzecz. Otóż Amerykanie po tym incydencie, po tym wypadku, w którym widać było, że Amerykanie chcą zawsze deeskalować, czyli cicho. W związku z tym przyjmujecie Polacy, to i tak mają odstraszanie, to nie jest jakaś duża historia. W związku z tym nasi przerażeni politycy, oczywiście, bo wykonujemy zawsze to, co Amerykanie mówią, i akurat tutaj dobrze, dlatego że nikt nie chce mieć III wojny światowej, mówią, dobra, cicho, nic nie mówimy, bo wiecie, jak zameldujemy za dobrze, to tam dziennikarze się dowiedzą, ktoś się dowie. I prawdopodobnie było tak, że widać było, że państwo polskie, w sensie jego instytucje, uczą się dopiero, jak sobie radzić z taką sytuacją i absolutnie nie jest to uregulowane, przećwiczone i tak dalej. A na to nakłada się prawdopodobnie grubsza gra polityczna o pozycję ministra obrony narodowej, jego wielkie wydatki, o jego relacje z prezydentem i z szefem sztabu generalnego. Prezydent wydało takie oświadczenie z siebie i postępuje tak od kilku dni, jakby nie brał strony ministra obrony narodowej, nie dawał też wiary póki co i wyraźnie ma możliwość wzmocnienia się politycznego jako zwierzchnik sił zbrojnych, tak? Natomiast to wszystko jest z perspektywy mojego strategy in future i takiego tworzenia kultury strategicznej państwa polskiego drugorzędne nazwiska, kto się wzmacnia, kto osłabia, tylko jest dysfunkcyjny system dowodzenia siłami zbrojnymi oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. No po prostu takich sytuacji możemy mieć dużo więcej wkrótce. A już zwłaszcza jak Rosjanie ostatecznie będą przegrywać wojnę na Ukrainie i zaczną stosować taką, powiedziałbym, asymetryczne metody dywersyjne, stosowanie jakiejś przemocy, groźby, będą puszczać rakiety albo będą się działy jakieś akcje na terytorium RP. No nie może być takiej sytuacji, dlatego że to, co Izraelini zrobili i jak my zareagowaliśmy i to teraz widać, zachęca Rosjan do destabilizacji państwa. No, znaczy to nie jest jakąś tajemnicą, że mamy system obrony powietrznej, który jest absolutnie nieadekwatny do zagrożeń naszego położenia geopolitycznego i trwającej wojny na wschodzie oraz polityki zagranicznej państwa rosyjskiego. Wszystko wskazuje na to, że była zidentyfikowana i poderwano nawet samą parę dyżurne, w tym ponoć nawet amerykańską, nie tylko polską. Powiem tak, może to będzie kontrowersyjne, ale coś w tym jest, co mówi prezydent RP. Nie w kontekście klauzuli tajności, tylko w kontekście tego, że to jest kwestia zarządzania eskalacją i Rosjanie mogą łatwo nas poróżnić z innymi członkami NATO w ten sposób i spowodować rozdziew naszych interesów z Amerykanami i to może zdestabilizować nasze poczucie bezpieczeństwa i tak dalej.
Najważniejsze jest przeprocedowanie tego, żeby bezpieczeństwo państwa polskiego było zachowane. Tak bym to ujął, szeroko też pojęte. Natomiast mam nadzieję, że powołaliby wtedy grupę do reformy systemu dowodzenia i obiegu informacji w Wojsku Polskim. No to, co minister Błaszczak powiedział, to naprawdę gruba sprawa. To, w jaki sposób to powiedział i co to jest gruba sprawa. Ciężko moim zdaniem będzie mu się z tego wytłumaczyć. Tak z perspektywy lat historii Rzeczpospolitej będzie to tak oceniane. Przede wszystkim, opisałem to w książce swojej, więc trochę czuję się skrępowany tym pytaniem, bo musiałbym bardzo forsować to, co napisałem w książce swojej ostatniej. Moim zdaniem jest dysfunkcyjny układ pomiędzy systemem politycznym a systemem wojskowym w państwie polskim. Jest zbytnia dominacja systemu politycznego. To chodzi o możliwość wypowiadania się na temat kierunku na przykład ewolucji pola walki oraz tego, co potrzebuje wojsko naprawdę, a nie, że politycy sobie wybierają. Na pewno jest bardzo dużo wejść w przestrzeń powietrzną RP od wschodu i od Kaliningradu i to się codziennie dzieje. Tak? Nie jest to jest tajemnicą Poliszynela. Tak? Balony, obserwacyjne drony, motolotnie nawet. Przemyt narkotyków, różne rzeczy, tak? Grupy przestępcze. Także to jest monitorowane i to wszyscy, co mają do czynienia z wojskiem, wiedzą, że to się dzieje. Bo jak minister opowiada od jesieni, że po prostu jest szczelne to wszystko i tak dalej, to on rozróżnia takie wejścia i że jest dużo incydentów, no ale opinia publiczna mówi, skoro szczelny, to nic nie może być i on później, żeby bronić swojej pozycji politycznej, musi ściemniać, tak? Trochę na pewno, tak? Czy innymi słowy, no bo jak przedstawić to społeczeństwo, że to tak się... Rozumie pan, o co chodzi? To jest... Zapędził się trochę... Nie, no państwo polskie musi kontrolować, jakie są przepływy w kierunku państwa polskiego. Mamy w konstytucji zapisane, jak powinny te sprawy wyglądać. Natomiast to zamiast kontroli zaczęło się przejawiać z dowodzeniem wojskiem polskim i mikrozarządzaniem. A wie pan dlaczego? Dlatego, że są wielkie pieniądze i wielkie kontrakty. To jest władza i politycy nie lubią oddawać tej władzy. A już konsultować tak grubiej, powiem wprost. Nie może sposób podejmowania decyzji być... Musimy być państwem cywilizowanym. Jest pewien proces międzyagencyjny. Wojsko Polskie musi się wypowiadać na temat, jak widzi ewolucję pola walki i musi być słuchane pod tym względem, bo wtedy widać dopiero, jakich potrzebujemy zdolności. Wydaje mi się, że również rola Sztabu Generalnego powinna być, że intelektualnie powinien wytyczać kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP, oceniając ewolucję pola walki. Nie może być pozbawiony tej roli. No, chodzi o to, że toczy się wielka rywalizacja w naszej części świata i instrumentem nacisku są też demonstracje wojskowe. No, państwo polskie powinno mieć zdolność docelową do kształtowania tak swojego otoczenia, żeby nikt nie śmiał strzelać do niego i rozstawiać bez naszej zgody systemów, które zagrażają Warszawie w ciągu kilku minut, bo powinni się liczyć z tym, że odpowiemy, zniszczymy, zadamy większe straty. Nawet to powinno być wynegocjowane z Amerykanami w ramach, Amerykanie dają straszanie nuklearne, a my mamy strategię aktywnej obrony. I powinniśmy mieć takie zdolności, nawet do własnego podejmowania decyzji w tym zakresie. Ale na to się nakłada oczywiście niska kultura strategiczna państwa polskiego, brak samodzielności strategicznej ostatnich 30 lat, brak posiadania zdolności do tego, brak systemu świadomości sytuacyjnej. No, elity polityczne, które nie jestem pewien, czy ogarniają w ogóle to, że należy w tym kierunku dążyć. I jeszcze trzeba z Amerykanami o tym pogadać kompetentnie, że trzeba byłoby to zrobić. Jest do spełnienia bardzo dużo przesłanek, a mamy wojnę na wschodzie. Ukraińcy się uczą w przyspieszonym tempie, na czym to polega. Ich wypowiedzi są dużo dojrzalsze niż naszych elit politycznych na ten temat. No, po prostu jest ogrom pracy do wykonania.